Cześć, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Sezon Fashion Weeków za nami, więc wiemy już, co będzie modne na nadchodzący sezon, ale nie ten jesienno-zimowy, ale dalej wiosenno-letni. Postanowiłam zatem zrobić takie małe zestawienie i sprawdzić, które z trendów, które mają być modne teraz na sezon jesienno-zimowy, będą modne również na sezon wiosenno-letni, tak abyśmy wiedzieli, w jaki sposób komponować swoją kosmetyczkę, czy są rzeczy, które warto kupić, w które warto inwestować, czy warto zgłębiać się mocniej w ten trend, czy nie. Dlatego jeżeli chcecie zobaczyć, które z tych trendów jesienno-zimowych zostają z nami aż do przyszłego roku, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Ok, zaczniemy sobie od moim zdaniem niekwestionowanego hitu tego sezonu, jak i przyszłego wiosenno-letniego, i są to rozjaśniane, wybielane brwi, czyli trend na bleach brows. Uważam, że chociaż ten trend pojawiał się na wielu pokazach i pojawiał się już przez wiele lat gdzieś tam na przestrzeni różnych sezonów, gdzieś tam się przeplatał, ale w tym roku na ten jesienno-zimowy sezon on naprawdę wybrzmiał i przez to, że powtarza się również w sezonie wiosenno-letnim, ja widzę tego trendu jakby bardzo dużo. Widzę w magazynach, widzę na sesjach zdjęciowych, widzę w social mediach, na Instagramie, wśród wizerzystów, artystów, wśród fotografów, wiecie, w tej całej branży, która zajmuje się wizerunkiem, no to te bleach brows w tym sezonie naprawdę wybrzmiały. I już prawdopodobnie widzieliście na moim kanale odcinek, w którym eksperymentuję sobie z tym trendem, ponieważ jest on oczywiście nietypowy, jest on bardzo specyficzny i na pewno nie jest to coś dla każdego, no ale jest to niekwestionowany hit, dlatego warto patrzeć na te trendy również nie tylko pod kątem zastosowania ich dla samych siebie, ale takiej świadomości tego, co się dzieje po prostu w przestrzeni publicznej. Więc jeżeli zobaczycie bleach brows, to będziecie wiedzieli, skąd ono się wzięło. Czy na różnych galach, na różnych wydarzeniach, na różnych sesjach zdjęciowych, w magazynach, po prostu już wiecie, że to jest po prostu hit, ponieważ on się pojawiał na wielu pokazach i na sezon jesienno-zimowy, i na przyszły sezon wiosenno-letni 2023. Kolejnym elementem, który wyodrębniłam, są kolory, ogólnie rzecz biorąc. I dotyczą one po prostu makijaży, w których wyodrębniony jest jeden intensywny akcent kolorystyczny, czy to w formie kreski, czy to w formie smokey eye, czy to w formie po prostu jakiejś plamy koloru, na różne sposoby, ale generalnie kolor był i będzie czymś, co naprawdę się wybiło na tych pokazach. Ja wyodrębniłam takie dwa, które moim zdaniem pojawiały się najczęściej, były takie najbardziej charakterystyczne, i pierwszym z nich będzie fiolet. Tutaj widziałam, że ten fiolet pojawiał się i jako na przykład taka bardzo cieniutka kreska na linii wodnej, i jakaś taka plama koloru na oku, i gdzieś tam na skroniach, czole, policzkach i tak dalej, na ustach, więc myślę, że jest to kolor, w którym warto się troszeczkę bardziej zainteresować, a drugim z nich będzie kolor niebieski. I ten niebieski faktycznie mocno nam wybrzmiał w sezonie teraz jesienno-zimowym i jeszcze wcześniej gdzieś tam na wiosnę, no to też już się ten niebieski pojawiał i on ciągle zostaje z nami aż do lata i aż do następnej jesieni tak naprawdę, ponieważ na pokazach było tego niebieskiego bardzo dużo i właśnie w bardzo specyficzny sposób. Były oczywiście ładne makijaże, takie wiecie, po prostu jakaś taka grubsza, na przykład niebieska kreska, czy jakaś niebieska linia wodna, czy jakieś takie przydymione oko z odrobiną niebieskości, ale były też całe twarze pomalowane na niebiesko, czy czoło pomalowane na niebiesko, usta pomalowane na niebiesko, więc tych niebieskich elementów było naprawdę dużo, więc warto się nim zainteresować i też otworzyć sobie głowę na to, że to niekoniecznie musi być po prostu niebieska kreska, czy jakieś, wiecie, skomplikowane cieniowanie, ale właśnie może coś innego, coś świeżego, coś nowatorskiego. Także niebieski również, aczkolwiek było też sporo żółci, pomarańczy, róży, więc jeżeli te dwa kolory akurat nie są dla Was, to jakby nie przejmujcie się tym, bo po prostu inne kolory, ale w minimalistycznej, prostej formie jak najbardziej na tak. Kolejny element, który zostaje z nami na dłużej, to ja to nazwałam kreskowe wariacje. Zrobiłam sobie taki folder i nazwałam go kreskowe wariacje, ponieważ kreski, eyeliner, no to jest coś, co jakby nigdy nie wychodzi z mody, ale od kilku sezonów królują różne modyfikacje tych kresek, że one są grubsze, one są cieńsze, one są na linii wodnej, one są na powiece, one są powyżej powieki, one gdzieś tam wychodzą nam poza obręb naszych oczu, więc te kreski, no ciągle się z nimi bawimy, ciągle eksperymentujemy, tak jak ja dzisiaj to też mogłabym nazwać jakimś takim eyelinerem bardzo specyficznym.
Ale bardzo, bardzo fajne jest to, że właśnie możemy sobie kombinować. Czy chcemy na przykład zrobić tutaj na powiece nieruchomej kreskę, czy po prostu wzdłuż linii rzęs, czy na dolnej powiece, czy zrobić ją grubą, czy zrobić ją cieniusieńką, czy tylko, wiecie, w zewnętrznym kąciku jakiś taki bialutka, na przykład taka cieniusieńka kreseczka tu gdzieś było, zaraz Wam powiem gdzie. A, Mons zrobił taką cieniusieńką kreseczkę, tak w zewnętrznym kąciku, tylko bialutką albo jakąś tam neonową. No coś pięknego. Więc nie boimy się kresek, kombinujemy z kreskami, jak nasze oko źle wygląda, spróbujmy z innym kolorem, spróbujmy z inną formułą, spróbujmy w innym miejscu nałożyć sobie tą kreskę i naprawdę mamy bardzo, bardzo dużo możliwości, jesteśmy nieograniczeni ani kolorami, ani formułami, ani grubością, ani kształtem, absolutnie niczym, więc kreskowe wariacje zostają z nami. A dla osób, które się boją kresek, pamiętajcie, że nie tylko eyeliner i nie tylko czerń, bo to mogą być produkty w kremie, to może być cień nałożony po prostu jakąś taką kreseczką, to mogą być jasne, pastelowe kolory, żółte, neutralne, brązowe, jakie chcecie. Miłej zabawy. Kolejny element, który nie wychodzi z mody już od lat i zostaje z nami przez cały ten czas jesienno-zimowy i wiosenno-letni 2023, to jest taka bardzo świeża skóra, naturalny makijaż w stylu make-up, no make-up, ja go nazwałam super fresh, czyli po prostu makijaż, który ma sprawić, że będziemy wyglądali świeżo, promiennie i naturalnie. Tutaj nie ma ani skrajności w kierunku jakiegoś intensywnego matu, ani skrajności w ten taki trend, wiecie, takiej bardzo mokrej skóry, dolphin skin czy coś w tym stylu. I jest taka równowaga. Po prostu mamy wyglądać świeżo, promiennie, ale dostosowujemy to do siebie, czyli jeżeli mamy, nie wiem, skórę tłustą, no to wybieramy bardziej satynowe wykończenie, jeżeli skórę bardzo suchą, możemy pójść troszeczkę bardziej dewy efekt, ale dbamy o to, aby ta skóra wyglądała promiennie, czyli wybieramy podkłady o troszeczkę lżejszych formułach, uważamy z ilością korektora, dodajemy troszeczkę różu, żeby dodać policzkom twarzy życia i po prostu staramy się stworzyć taki makijaż, w którym nie będzie widać, że jesteśmy umalowani, ale wyglądamy lepiej. I ostatni trend to usta. I ja może podzielę tutaj ten trend na dwa różne rozdziały. Pierwszym z nich będą czerwone usta, czyli klasyka, jeszcze raz klasyka, która nigdy nie wychodzi z mody. I tutaj kolejny sezon również udowadnia nam, że bez względu na sezon, bez względu na porę roku nosimy czerwone usta. Tutaj miałam wrażenie, że na tych wiosenno-letnich pokazach będzie więcej takich wykończeń lekko błyszczących, winylowych, więc może warto zainteresować się produktami, które będą miały nie matowe, ale właśnie lekko błyszczące wykończenie. Ale to nie znaczy wcale, że nie możemy używać jakichś satynowych czy matowych pomadek. I ten drugi rozdział w ustach to takie piękne, głębokie, czekoladowe, brązowe usta. Och, coś pięknego. Generalnie wszystkie ciemne są dozwolone, więc jeżeli one będą miały bardziej odcień wpadający w fiolet, spoko. Troszeczkę bardziej wpadający w czerwień, spoko. Szarość, czerń, jak najbardziej, ale właśnie te takie ciemnobrązowe, czekoladowe tutaj wybiły się mocniej. No i widzieliśmy te brązowe usta również na sezon jesienno-zimowy, więc wiemy, że jeżeli kupimy sobie teraz szminkę, to nie będzie nam wstyd jej nosić tak naprawdę i w sezonie wiosenno-letnim. Aczkolwiek wiecie, trendy nie zmieniają się co sezon, więc to nie jest tak, że jeżeli coś się nawet nie pojawi na pokazie, no to wcale to nie oznacza, że to jest niemodne, bo jeżeli było sezon wcześniej, no to wciąż można to nosić. Po prostu są elementy, które bardziej się wybijają, a są takie, które się mniej wybijają. W każdym razie na pewno ja w czekoladowe usta idę na ślepo, uwielbiam, jest to przepiękny trend i możemy nosić bez względu na wiek, bez względu na płeć, bez względu na rysy twarzy, wielkość ust, kolor włosów, nie ma to znaczenia. Jeżeli nam się podoba, jeżeli chcemy taki element nosić, no to go for it. Jak ja miałabym wybrać swoich ulubieńców spośród tych trendów, to myślę, że na pewno Bleach Brows, ponieważ jest coś takiego innego, nowatorskiego, świeżego. No i wszystko, co się kręci wokół ust, to jest, ja kupuję. I te czekoladowe to jest zdecydowanie historia, w którą po prostu chcę się pobawić w tym sezonie i w przyszłym. Dawajcie mi znać, które z tych trendów Wam najbardziej przypadło do gustu, czy stosujecie któreś z nich, które Wam się najbardziej podobają i w które chcielibyście jakby inwestować w takim sensie, żeby je stosować w swoim makijażu na co dzień i planujecie je nosić przez dłuższy czas. Dzięki serdecznie za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, to napiszcie komentarz, zostawcie łapkę w górę i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do następnego. Hej!